Let me start by asking the two of you gentlemen how you wanted to navigate the fine balance between honoring the original Top Gun made over 35 years ago on the one hand, and making a movie that would be a viable piece of entertainment for very different audiences today. Anything and everything that you'd like to share on that front, I'll be translating into Polish. Moje pierwsze pytanie związane jest z tym, w jaki sposób starali się znaleźć pewne wyważenie pomiędzy złożeniem hołdu oryginalnemu filmowi sprzed ponad 35 lat, a jednocześnie stworzeniem widowiska, które oddziaływałoby odpowiednio na dzisiejszą zupełnie inną widownię. Hey, hello everyone. I don't know if many of you know that I used to be a gaffer a long time ago. So I gaffed 3 movies with Tony Scott. So when Joe called me to do Top Gun, I was very kind of moved by the whole fact that I'd be, kind of continuing something for Tony. I did my own research. I called Jeffrey Kimball, the original DP of Top Gun, and asked his advice. And we just full of information, just like lens choices of reasons why he made certain decisions. And it was really super instrumental. And just the way to shoot this movie, I was working with Tony. I felt like the lens choices we made, the grads and everything on this movie, the color, and the vibe, I feel really honors the first movie. Nie wiem, czy wiecie, że pracowałem swego czasu jako główny oświetlacz przy 3 filmach Tony'ego Scotta i kiedy Joe zadzwonił do mnie i poprosił mnie o współpracę przy tym filmie, to skontaktowałem się z Richardem Kimballem, który był autorem zdjęć oryginału i od niego otrzymałem cały szereg informacji, które były dla mnie i przeciekawe, i niezbędne, zarówno jeżeli chodzi o dobór obiektywów, jak i o wszystkie inne aspekty związane z kolorem, z fakturą, z tym, co stanowiło tkancę wizualnej tego filmu. I na pewno chcieliśmy złożyć w ten sposób hołd oryginałowi. Anything to add? Well, the first thing for me was to try to get Tom Cruise to come back. So that was step 1. Pierwszym krokiem z mojej perspektywy było to, by Tom Cruise zgodził się grać w tym sequelu. And the way I did that was I had to go to Paris to pitch Tom on the movie that I wanted to make. So I went there with 4 main points that I wanted to pitch to him. I po to, żeby go przekonać, musiałem pojechać do Paryża i przywiozłem ze sobą projekt tego filmu, w którym były 4 główne punkty. So the first point was I wanted to tell a very emotional story because I believe the first film really is a drama that's wrapped in an action movie. Po pierwsze, chciałem go przekonać, że zrealizujemy film o dużym ładunku emocjonalnym, bo moja interpretacja oryginału jest taka, że jest to dramat, a tylko z pozoru jest to kino akcji. So I started by pitching this idea that the story, the emotional core of the story would be about Maverick reconciling with the son of his wingman, while both of them going on a mission that would take them deep into enemy territory together. I powiedziałem, że osią emocjonalną tego filmu będzie napięcie pomiędzy Maverickiem a synem jego kolegi lotnika, który zginął w pierwszym odcinku, i że obaj udadzą się na bardzo trudną misję do przestrzeni wroga. And as soon as I told him that concept, I could see the wheels in his head start to turn.
I z chwilą, kiedy powiedziałem mu o tym pomyśle, to już było dla mnie jasne, że zareagował pozytywnie na ten koncept. So then the second thing I pitched was the idea of how to find Maverick at the beginning of the film. So I pitched the idea of Maverick being a test pilot, pushing the envelope of what is even possible. Drugim punktem tego mojego misternie przygotowanego planu było określenie tego, w jaki sposób Maverick w ogóle będzie częścią tej ekipy lecącej na terytorium wroga. I mój pomysł był taki, żeby był pilotem testowym, który stara się dotrzeć do maksymalnych granic tego, co jest możliwe z punktu widzenia pilotażu. The third thing was how we were going to shoot the film. And I explained that I wanted to try to capture as much of the aviation in this film in camera, for real, which I knew Tom would be very excited about. Po trzecie, musiałem mu dokładnie opisać, jak chcę, żeby ten film był realizowany i jednoznacznie powiedziałem mu, że tak to sobie wyobrażam, że maksimum scen będzie zrealizowanych poprzez pracę kamery na żywo, a nie poprzez efekty specjalne. And then finally, I said we can't call the movie Top Gun 2. We have to call it Top Gun Maverick. I po czwarte, ten film na pewno nie będzie się nazywał Top Gun część druga, tylko Top Gun Maverick. And after I finished, Tom pulled out his phone and he called the head of the studio at Paramount Pictures and said, "We're making this movie." Jak skończyłem mu przedstawiać ten program, Tom wyjął swój telefon komórkowy, zadzwonił do szefa Paramount Studios i powiedział mu, robimy ten film. That was easy. Before I go in the direction of questions from the audience, I'd love for the two of you to explain to us the magic of your collaboration, because you've made 5 pictures together. Unless I am wrong, it seems to me, Joseph, that you've never worked with another cinematographer than Claudio Miranda. So how did it all start and what's the secret of your work together? Pytanie do naszych gości o tajemnicę ich już teraz długotrwałej współpracy, bo wszystkie filmy, które zrealizował Joseph Kosiński, zostały nakręcone przy współpracy z Claudio Mirandą. No a zatem jest to coś, co wymaga chyba głębszej analizy. It may help that we're always talking about the next job while I'm on the current job. So that kind of... Może pomocne jest to, że pracując nad każdym filmem rozmawiamy już o następnym projekcie. Yeah, I mean, I don't know. I've never really thought about it. I think we both like to solve problems, and on every film, it seems like we find a new challenge that we have to overcome. And I think we both love the process of solving that problem and trying to create something and put something on screen that we've never seen before. Nigdy tak naprawdę nie myślałem głębiej nad odpowiedzią na to pytanie, ale wydaje mi się, że obaj należymy do tych analitycznych ludzi, którzy lubią rozwiązywać problemy. I w przypadku każdej naszej produkcji takie problemy się pojawiają i wspólnie je rozwiązujemy. Okay, so this has been said for the very first time, and now everyone can follow in your footsteps. The magic formula. I won't take more time because I'm sure you have plenty of questions. Nie będę odbierał wam czasu na zadawanie pytań, bo wiem, że wy macie ich dużo. Please raise your hand if you do have a question and somebody will spot you with a microphone. Since I cannot see you very well, just speak when you have the mic. Both sirs. Thank you for your movies and thank you for this movie, Top Gun Maverick. Actually, after many years of watching first Top Gun, I was going to cinema to see, sequel, let's see what's
Actually, it's a very good movie. It's emotional movie. It's a movie about hard topic that you have to talk to people who lost kids, and it's because of you. And I like your movie. The question is, what's the next project? As you said, you are working on one project and thinking of another. So, what's the future? That's usually our last question. Dziękuję bardzo za ten film. To bardzo udany sequel do pierwszej produkcji, pełen emocji i właściwie na pewno trudny do przeżycia dla osób, które choćby straciły dzieci. Ale jaki jest wasz następny wspólny projekt? Well, we're talking about 3 projects today. We've talked about 3 projects today, but only one I think I can actually talk about publicly. And that is, we're prepping a movie that takes place in the world of Formula One racing. So it's, I'm producing it with Lewis Hamilton, 7-time world champion, and Jerry Bruckheimer, who we worked with on Top Gun, and we're solving problems, I guess, is what I would say. We're in that phase. We're trying to solve a lot of problems right now. Dzisiaj rozmawialiśmy na temat 3 różnych projektów, ale tylko o jednym z nich mogę powiedzieć coś publicznie. I to jest projekt filmu tematycznie związanego z wyścigami Formuły 1. Jednym z producentów tego filmu będzie mistrz świata Formuły 1, Lewis Hamilton, innym Jerry Bruckheimer, który również był producentem tej naszej produkcji, a zatem szykujemy się do jego realizacji. Let's go to questions maybe on this side, if somebody has a microphone. Hi. I would last over here start by saying honestly just thank you for the good time. I think it's an insane movie. And my question is, we've heard the stories of when the actors were up in the air, that they basically had to direct themselves and check costumes and lighting themselves. But how was it for the both of you during that time on the ground? Because I can imagine there's a sort of lack of control. Were you nervous, or how did you feel during that time? Thank you. Gratuluję tego filmu i słyszałem, że aktorzy, kiedy byli w przestrzeni gdzieś tam bardzo wysoko, to tak naprawdę musieli reżyserować siebie samych, bo reżyser wraz z autorem zdjęć byli daleko na ziemi. Jak to było z tą kontrolą realizacji filmu i komunikowaniem się z aktorami? Okay, well, we did so much prep for those scenes that I wasn't nervous. I mean, I was always nervous when we were putting actors up in fighter jets because it's kind of a crazy thing to do. But I wasn't nervous because we would start every day with a 2-hour brief where we'd have all the actors, the pilots, Tom Cruise, Claudio, Eddie Hamilton, the editor, and we would go through all the work of the day, every single line, every single storyboard. And then after that 2-hour brief, we would go down to a practice buck, we called it, which was a wood version of the aircraft. And we would rehearse. I would sit right next to the actor and the pilot. We'd rehearse everything they had to do, from turning the cameras on to adjusting their visor, to what their eyeline should be, to where Claudio wanted the sun to be. And we'd rehearse it for another hour. Then we'd go put them in the jets, set it all up, and send them off. So they were very well prepared to go up there. It was more like rehearsing a stage play. Po pierwsze, chcę powiedzieć, że było bardzo dużo przygotowań do każdego tego rodzaju ujęcia, także nie byłem wcale, nie podchodziłem do tego nerwowo, bo wszystko było świetnie przygotowane. To znaczy może inaczej. Oczywiście zawsze jestem kłębkiem nerwów, kiedy aktorzy wsiadają do samolotów wojskowych i lecą gdzieś bardzo wysoko, ale
My na tyle staraliśmy się wszystko wcześniej dokładnie przygotować, żeby nie było żadnych niespodzianek. Zawsze zaczynaliśmy dzień dwugodzinnym spotkaniem, w trakcie którego wszystkie kluczowe osoby, czyli zarówno reżyser, autor zdjęć, montażysta, aktorzy i prawdziwi piloci, wspólnie omawiali każdy szczegół w formie storyboardów tego, co miało się tego dnia wydarzyć. Później przechodziliśmy do makiety samolotu, taka drewniana makieta, i tam przez kolejną godzinę aktorzy krok po kroku wykonywali każdy ruch, który później rejestrowany był poprzez kamerę. I wreszcie dopiero wtedy wysyłaliśmy ich w samolotach, żeby wzbili się w powietrze, ale wtedy już miałem przekonanie, że wszystko uda się idealnie. Let's go to other questions. We'll try to alternate between the two sides. Hi, nice meeting you. I got a question. How did you deal with the pressure of making the sequel to Top Gun, one of the films that have defined the 1980s American cinema, and also having Tom Cruise in a lead role who has lots of like crazy ideas? So how did you deal with the pressure? Jak radzili sobie nasi goście z presją zrobienia filmu, który jest dalszą częścią jednego z tych wielkich filmów, który zdefiniował amerykańskie kino lat 80., no a w dodatku główną postać gra Tom Cruise, który ma sam wiele szalonych pomysłów. Well, I hired a great cast and a great crew, which is, I think, probably the most important job of the director is to select your collaborators and make sure you have the absolute best people you can get around you. People like Claudio, people like Tom Cruise, Jerry Bruckheimer, our producer. So I had an amazing team working with me. So the pressure was spread among all of us. It wasn't just on my shoulders. We all felt it every single day, and you can feel that, I think, when you see the movie, that everyone was giving everything they could to make this movie great, because we all loved the first movie, and it set a very high bar for us. Jest to na pewno kwestia tego, że mieliśmy wspaniałą ekipę, zarówno jeżeli chodzi o pion aktorski, organizacyjny, jak i pion techniczny. Ludzie, których mógłbym wymieniać z nazwiska, wspomnę tylko o kilku, o których mówiłem już wcześniej. Claudio Miranda, Tom Cruise, Jerry Bruckheimer, czyli jeden z producentów tego filmu. A zatem ta presja była rozłożona na wiele różnych barków i wiedzieliśmy właściwie każdego dnia, że wszyscy pracujący przy tym filmie, po pierwsze, całkowicie są zaangażowani w ten projekt, po drugie, pierwszy film, czyli Top Gun, był przez nich ukochanym filmem i starali się zrobić taki, który byłby godnym kontynuatorem poprzedniej historii. Let's go to more questions. I'm not sure which side we are on. If you have a microphone, please speak up. First of all, I want to thank you for this film, for this movie. It is such pleasure to be here. I was a kid in the 80s, and I remember all the time when the first movie, Top Gun, was made. So it's really emotional for me. But the question is a short question. It's touching the attack scene on this nuclear installation. Was there any inspiration of Star Wars movie, New Hope? Dziękuję bardzo za ten film. Kiedy byłem dzieckiem, pamiętam, jak byłem zafascynowany filmem Top Gun w latach 80., ale moje konkretne pytanie dotyczy sceny ataku na miejsce wzbogacania uranu i czy była jakaś inspiracja sekwencjami nowych wojen gwiezdnych? Well, first of all, you know, Star Wars: A New Hope was inspired by a real military mission or movie, The Dam Busters. So Star Wars kind of was taken from a real military mission, and yes, certainly our mission was inspired by
Star Wars in that, you know, I saw that movie as a kid and it's embedded in my DNA as it is with all of you. However, when the writer and I went to the Navy at the very beginning of this project to start telling this story, we asked the Top Gun pilots, what is the hardest, scariest mission that you could ever imagine being sent on? And their answer was what you see on screen, a mission off a carrier, low-level ingress into mountainous territory protected by SAM missiles to hit a laser-guided target using a buddy laser system with a high G pullout into a fifth-generation fighter dogfight. That's exactly what they pitched to us, and that's the mission we designed. The one thing they added that we didn't put in the movie was they said you also would have to do it at night. But I didn't think that would make for a very interesting third act, and so that's the only thing we left out. Na pewno bardzo dobrze zdajecie sobie sprawę z tego, że film Wojny Gwiezdne Nowa Nadzieja był inspirowany filmem Gangbusters, który z kolei powstał na bazie prawdziwej misji wojskowej, a zatem ten łańcuch inspiracji na pewno również doszedł do nas. Ale ten scenariusz, który napisaliśmy, powstał częściowo w oparciu o rozmowy z pilotami marynarki wojennej, bo kiedy udaliśmy się do nich, autor scenariusza i ja, czyli reżyser tego filmu, żeby porozmawiać na temat ich misji, to zadaliśmy im pytanie, jaka byłaby najtrudniejsza, najbardziej przerażająca misja, jaką mogą sobie wyobrazić. I to jest właśnie ta misja, którą widzicie w tym filmie, czyli start z lotniskowca, później przez jakąś wąską dolinę z dużą ilością nawigacji, zakrętów na bardzo niskim pułapie, przedzieranie się przez terytorium wroga, później jakiś mikroskopijny cel, w który trzeba trafić. Później z kolei pionowa ucieczka z ogromnymi siłami grawitacji, przy czym jednocześnie następujący atak samolotów piątej generacji i walka z nimi w powietrzu. To było dokładnie to, co pokazaliśmy w tym filmie. Nie pokazaliśmy tylko jednej rzeczy, bo ci piloci marynarki wojennej dodali, że to wszystko byłoby o wiele trudniejsze, gdyby działo się pod osłoną nocy. No ale na to już nie chcieliśmy sobie pozwolić. Gdybyśmy to zrobili, to pewnie trzeci akt tego filmu byłby bardzo nudny. Let's go to more questions. Hi, hello. Please stand up if you can so we can see you more readily. If you have a microphone. Here. There we go, thank you. I was just wondering which were the scenes that were the most challenging to film, considering that it's a movie that includes a lot of movement, and you mentioned that you wanted to film a lot of the aviation shots. So I'm really interested in which ones were the most challenging. I mean, I think when they're flying by themselves, I thought was the most difficult thing because we're not there. I mean, we just want to be there all the time. We were initially trying to figure out ways to be there with them, but it turned out to be really impractical. We'd have other jets fly with them and then be able to talk with them. But we just found that the best thing to do is them just look at a knee board, and we just plan our day as thoroughly as we can. And it's kind of a new situation for both of us that we're just sending people off and seeing what they get 2 hours later. That was initially very nerve-wracking, but we were really prepared. And, you know, sometimes we got great surprises, sometimes we had to send them up again. Pytanie dotyczyło tego, które sceny były największym wyzwaniem dla twórców i usłyszeliśmy od Claudio Mirandy, że najtrudniejsze były te, w których aktorzy z pilotami byli sami w powietrzu, bo nie było tam autorów filmu, czyli nie mogli tego kontrolować, ale dzięki starannemu planowaniu mieli za każdym razem nadzieję, że wszystko powiedzie się dobrze i tak zresztą często było. Czasami jednak nie wszystko wychodziło tak, jak trzeba, no i pilotów i aktorów trzeba było wysyłać jeszcze raz. Actually, I think one of the hardest scenes, you wouldn't believe it, but it's the scene where Penny takes Maverick sailing.
We shot that scene 3 times. The first 2 times we had no wind. So we ended up going to San Francisco, where apparently the wind always blows. And to capture those scenes, you know, Jen was on the wheel, really steering that sailboat. Tom was really kind of slipping around the deck. And Claudio and I were on a boat parallel to them. I was holding on for dear life, looking over his shoulder while he was trying to operate. That scene was probably the most difficult to actually capture. Z mojej perspektywy taką trudną sceną, wbrew pozorom, była scena, w której Penny zabiera Mavericka na przejażdżkę jachtem. Musieliśmy ją nakręcać 3 razy. Za pierwszym razem i za drugim razem nie było żadnego wiatru. No i wreszcie udaliśmy się do San Francisco, bo tam nam powiedziano, że wiatr zawsze wieje. No i rzeczywiście wiał. Jennifer Connelly ten jacht jakoś starała się sterować. Tom Cruise był na pokładzie, a obecna tu para, czyli Joseph Kosiński i Claudio Miranda, na oddzielnej łodzi starali się to filmować, przy czym strasznie rzucało tą łodzią, a zatem reżyser no właściwie trzymał się wszystkiego, co mógł, żeby z łodzi nie wypaść, a autor zdjęć starał się to wszystko filmować. I jakoś wyszło. On that note, I heard something interesting about the bar scene at the beginning of the movie that perhaps you'd like to share. I don't know the details, but I was told that it's a great story about shooting the first bar scene. Słyszałem coś na temat sceny w barze, skoro mowa o ciekawych scenach, i pytam się o tą pierwszą scenę w barze na początku filmu. Sam nie wiem, jaka będzie odpowiedź. Yeah, the bar scene is probably one of the most difficult scenes in the film because you're introducing the entire cast almost of characters. You're doing it all in one space. So that from a kind of logistical planning, blocking, editing point of view was a huge challenge. And luckily I got to do it twice. What we found out after we shot it the first time was that the relationship between Maverick and Penny wasn't quite right. Because in the first version of the scene, Maverick and Penny hadn't seen each other in 36 years. And so what we quickly realized was getting them from that point of not having seen each other in 36 years to the end of the movie where they had to essentially be, in love, was a long way to go in the 6 or 7 scenes that we had in this film. So we felt it was worth going back and shooting a different version of the relationship where Maverick and Penny have been on and off since, the first film. And that allowed them to have more history and allowed them to kind of fall back in love in a way that felt much more easy and natural. So that required rebuilding the bar and reshooting their coverage, which gave me the opportunity to also reshoot some other coverage in the bar, including the face-off between Miles, Rooster, and Hangman, which originally was blocked with them being on opposite sides of the pool table. So I took that opportunity to bring them face-to-face, a la Maverick and Iceman in the first film. So that scene was shot twice essentially, and it's certainly much better for it. Tak, ta scena w barze na początku filmu rzeczywiście była bardzo trudna i kręciliśmy ją 2 razy. Jest to scena, w której przedstawiamy po raz pierwszy właściwie wszystkie kluczowe postacie w tym filmie. Wszystkie znajdują się w tej samej przestrzeni, a zatem nawet ogarnięcie tego od strony logistycznej nie było łatwe, montażowej, no właściwie w jakikolwiek inny sposób możecie to sobie wyobrazić. I za pierwszym razem zrobiliśmy to i wydawało nam się, że jest to dobre, ale jednak okazało się być niewłaściwe, bo chodziło tu głównie o związek pomiędzy Maverickiem i Penny.
tak nakręciliśmy tę scenę, jakby oni nie widzieli się 36 lat. I dopiero później zdaliśmy sobie sprawę z tego, że w trakcie filmu będziemy mieli tylko kilka dodatkowych scen między nimi, a na końcu filmu widzowie muszą wierzyć w to, że istnieje pomiędzy nimi płomienna miłość. A zatem część tej sekwencji nakręciliśmy jeszcze raz. I ta nowa historia zakładała, że na przestrzeni lat Maverick i Penny spotykali się ze sobą od czasu do czasu, potem znowu się rozchodzili, ale dzięki temu łatwiej jest im znów zakochać się w sobie tylko i wyłącznie po kilku dodatkowych spotkaniach. Sam fakt, że musiałem tę scenę kręcić drugi raz, pozwoliło mi również na to, aby kilka innych ujęć w tej sekwencji nakręcić inaczej. Między innymi chodzi o to pierwsze takie dość pełne konfliktu spotkanie pomiędzy Roosterem i Hangmanem, bo w pierwszej wersji oni stali po dwóch różnych stronach stołu bilardowego, a teraz umieściłem ich po jednej stronie i ta scena została nakręcona zupełnie tak, jak scena z Maverickiem i z Icemanem w oryginale filmu z lat 80. Back to you, the audience. Your questions, please. I see a hand here. There's one there. So please, if you have a microphone, go ahead. Joe and Claudio, you guys have both talked about how you wanted to shoot this practically. Can you talk about some of the challenges you faced with putting cameras in the cockpit? Czy moglibyście panowie opowiedzieć o tym, jakie były, przepraszam, wyzwania związane z montowaniem kamery w środku samolotu? One of the challenges was getting all the cameras in the jets. So that was a big problem that I wanted to be on early enough to really solve this problem. So what I did is I went into an L-39, which is a Czech jet, which is very similar, and I put some cameras in there to get a sense of where I wanted the cameras and to be able to show Joe. And we kind of had a couple ideas what we wanted, but we really weren't sure what cameras we were to use. We did know that we had a restricted size. Sometimes the camera had to be, I think, max in some places. I think it was 2.5 inches long in one section. So in the end, we kind of had a plan that we wanted to put 6 cameras in the jets. And I was looking around at all the F-18s and looking at different ones, and I found an older style jet that didn't have all the electronics in there. And from there, I was able to pull out a lot of the gear of the jet. I said, you know, what's that for? Get rid of it. And, you know, what was great support is they all saw the original Top Gun. So they were all kind of a little bit behind my idea of like, let's rip this older version of the F-18 away and be able to put cameras. And I worked with Sony to help develop this Rialto system and also helped with the camera as well. And then we were able to get 6 cameras in the jet after being told that that was impossible for months on end. Jednym z dużych wyzwań było to, jak w ogóle zmieścić te wszystkie kamery w kabinie pilotów i na pokładzie odrzutowców. I odbyłem cały szereg prób z różnymi samolotami. Naszym celem było umieszczenie 6 kamer. Powiedziano nam, że jest to niemożliwe, ale po pierwsze niektóre kamery były bardzo małe, gdzieś wielkości 6-7 centymetrów. Po drugie znalazłem taką starszą wersję samolotu bojowego F-18, która miała dużo mniej gadżetów elektronicznych i z której można było sporo niepotrzebnego sprzętu wyciągnąć, tym samym zrobić więcej miejsca dla kamer. Razem ze studiem Sony wymyśliliśmy taki Rialto system, który w sumie pozwolił nam na to, że na pokładzie każdego samolotu jednak mieliśmy 6 różnych kamer. More questions, please? There's one there, it seems. Hi, I have a question about the sound.
I was wondering, how did you record those F-18? Did you record it on set or maybe somewhere else? And maybe did you do some sound design? That sounded absolutely incredible. By the way, the doors were trembling. Amazing work. Pytanie o dźwięk, czy został nagrany na planie, w jaki sposób został przygotowany we wcześniejszych przemyśleniach i próbach. Well, great. I asked them to turn it up, and I guess maybe they did. So at the very beginning of the project, even before we started main unit photography, the U.S. Navy said that the aircraft carrier was going to be off the coast of San Diego doing training. So we used that opportunity to send Claudio out with a camera crew to shoot the opening sequence, all those details of launching the jets. And I sent a crew from Skywalker Sound, a group of recordists, to go out and record all the sounds of the jets that you hear on an aircraft carrier, which is a lot of different stuff. So we got the afterburners and the sound of the arresting cables and just everything that happens. So that was our first week of recording, and having all that sound up front allowed our editor, Eddie Hamilton, to start using real sounds while putting the movie together. But to answer your question, it's a combination. It's mostly practical, but every once in a while we do put in additional sounds or sweeteners to give it that extra punch. Because the truth is, when you're actually inside the jet, it's not that interesting sounding. It sounds like you're on an airliner. So we had to kind of use our imagination to create what it looked like it should sound like rather than what it actually did. To rzeczywiście było przygotowane dość dokładnie już od samego początku tego projektu, a swoją drogą cieszę się, że tutaj podkręcono dźwięk w tej sali, że słyszeliście pełną jego moc. Na początku zdjęć dowiedzieliśmy się, że są manewry marynarki wojennej niedaleko San Diego. Tam był lotniskowiec i tam został wysłany Claudio wraz ze swoją ekipą po to, aby zarejestrować wszystko to, co miało miejsce na pokładzie lotniskowca. Była również ekipa techniczna ze Skywalker Sound, która zarejestrowała wszystkie dźwięki, zarówno startujących odrzutowców, silników, ale i napinających się lin. I to mieliśmy już gotowe w trakcie pierwszego tygodnia zdjęć. A zatem, kiedy montażysta na żywo pracował z materiałem, który po drodze realizowaliśmy, to miał już gotowe dźwięki. Ale żeby w pełni odpowiedzieć na Pani pytanie, to chciałbym dodać, że to, co słyszeliście w tym filmie, to jest jednak mieszanka tego, co zostało nakręcone w rzeczywistości i tego, co zostało później dodane. Bo jednak, powiedzmy sobie szczerze, w praktyce niektóre te dźwięki nie są aż tak ekscytujące, jakby chciała je usłyszeć widownia. Będąc wewnątrz samolotu bojowego, dźwięki są mniej więcej takie jak w środku samolotu pasażerskiego, czyli dość nijakie, a zatem musieliśmy stworzyć dźwięki dla potrzeb widowni. We have time maybe for one or two more questions. Let's go to this side. Anyone? Oh, there's a microphone here up front. Thanks for the movie. I've seen it twice, and then thanks for fighting for the big screen and for cinema. My question is about something different. I mean, visuals and everything is astounding, but what I was impressed by was the screenplay, which I thought was really sharp and to the point, and there was like no scene that was unnecessary. So could you elaborate just how that process went? I know that the movie went through a lot of alterations since like 2010 or 12, I guess, and a lot of rewrites. Are there any scenes that were left or maybe some ideas that were kept from the earlier drafts? How did that evolve? Dużo rozmawialiśmy na temat
obrazu w tym filmie, ale chciałbym zapytać się na temat scenariusza, bo wyglądał na bardzo, ale to bardzo dopracowany, nie było żadnych niepotrzebnych scen, a jednocześnie był to scenariusz, który był tworzony gdzieś od bodaj roku 2010 czy 2012. Ulegał wielokrotnie zmianom. Jakie sceny zostały wyeliminowane, jakie dodane? Jak wyglądał ten proces? Yes, they had been working on the movie for many years. The first draft I read, the only old draft I read was in 2017. And this movie is very different, but that draft had two ideas in it that I really loved. It had the character of Penny Benjamin, who was someone that was only mentioned in the first film twice, briefly, but you never saw her. But it had the idea of bringing her back as the love interest. And it had the idea of Maverick stealing an F-14 in enemy territory at the end. And I love those two ideas, so I kept those. But essentially started over with the focus being this story about Maverick and Rooster and Maverick and Iceman. And the Iceman storyline actually came from Val Kilmer himself. We brought him in for a meeting, Jerry and I, because we wanted him to be a part of it, as did Tom. And it was Val who had the idea to make Iceman sick because Val was struggling with a very serious illness. So once Val gave us the permission to tell that story, that was obviously a big factor in this new story. So the first screenwriter was Eric Singer, who was, worked for, I'd say, maybe 6 months and laid out the structure of the film, the mission, the Rooster story, the Dark Star opening, the training, how we broke the mission into all those pieces that they had to train as separate things and then accomplish. Then Aaron Kruger came in, who did a lot of incredible work, including the Great Balls of Fire scene, the dogfight football scene, and the Iceman Maverick scene, the first version of that. And then finally, Chris McQuarrie was the third screenwriter who came in when the movie had been cast and was able to write each character, tailor it for the actor that was playing the role, which was an incredible process to go through and something Chris is the best at. And to be able to tailor each role to the actor was an amazing, final step that we were able to do before we started shooting. Rzeczywiście ten film przechodził różne koleje losu. Do reżysera dotarła wersja z roku 2017. To była pierwsza, którą czytał i końcowa wersja, którą widzieliście dziś w filmie, jest zupełnie inna. Ale z tej, którą czytał w roku 2017, zostawił dwie rzeczy. Po pierwsze postać Penny Benjamin, która nie pojawiła się w oryginalnym filmie Top Gun, aczkolwiek parę razy o niej wspominano. A drugim pomysłem było to, że Maverick wykrada F-14, czyli samolot wroga pod koniec filmu i to było dla reżysera jasne, że musi zostać w tym scenariuszu, który będzie gotowy. Ale oprócz tego rozpoczął tę pracę od zera, wiedząc, że osią całego filmu będą dwa związki, czyli Mavericka z Roosterem i Mavericka z Icemanem. I tutaj Val Kilmer dorzucił swoich kilka pomysłów, głównie związanych z tym, że Iceman jest chory, podobnie zresztą jak i sam Val Kilmer chorował, ale dał im przyzwolenie na to, by jego osobistą słabość fizyczną wykorzystali jako część scenariusza tego filmu. A później historię przejęli kolejni scenarzyści. Jeden całą historię rozpisał w formie ogólnej, drugi dodał do niej sporo szczegółów. Trzecim był Chris McQuarrie, który stał się częścią grupy scenarzystów dopiero po tym, jak już odbył się casting dla wszystkich aktorów i on poszczególne role porozpisywał z myślą o konkretnych aktorach, których w tym filmie widzicie, a pod tym względem jest naprawdę wspaniałym scenarzystą i to była ta kolaboracja kilku osób. I'm looking at the clock. It's 9:23. There is another screening here at 9:30. We have probably gone over time.
So with this, we will have to finish, but if any of you run into Joseph Kosinsky or Claudio Miranda somewhere in the hallway, I suspect that they will tell you more, or maybe they will curse me for suggesting that. We will see. Thank you all for being here, but our great thanks go to Claudio Miranda and Joseph Kosinsky.